Cześć, siemano. Witam Was w drugiej części poradnika z Ognistej Biblioteki. Jeśli już spakowaliście się, ubraliście się zgodnie z tym, co mogliście ode mnie usłyszeć w pierwszej części filmiku, który gdzieś się tutaj powinien wyświetlić, tudzież link dodamy oczywiście w opisie tego filmu. Jeśli pozamykaliście sobie respa, żeby Wam się dobrze hunciło zgodnie z moimi instrukcjami z kolejnego filmu, który też oczywiście gdzieś tu się pojawi, no to czas zająć się samym huntem i omówić sobie, jak sobie ustawiać klaty, tak żeby wam się to dobrze i wydajnie i oczywiście przede wszystkim bezpiecznie biło. Oczywiście zaczniemy sobie najpierw od wersji dla mniejszych leveli, czyli sposób bicia, w jaki możecie zaczynać już powiedzmy tych 400, 500 poziomach i powinniście dać radę, bo tak naprawdę koncentrować się tutaj będziemy na zbijaniu 8, ewentualnie minimalnie ponad 8 potworów, także nie powinno to was jakoś specjalnie tutaj narażać. Także zacznijmy sobie od pierwszej klaty, kiedy już wyruszymy z save spota. Schodzimy sobie po schodkach w dół, no i ustawiamy się po lewej stronie tego całego main roomu. Oczywiście Knight staje pierwszy przy lewym przejściu i rzucając Magic Walla na narożnik, tak jakby 8, z którą może stanąć z potworami. W międzyczasie Druid wyciąga potwory z korytarza, które są po lewej stronie, natomiast Swords oraz Paladin lurują wszystkie potwory, które są wokół tam w main roomie. No i oczywiście Druid po wyciągnięciu potworów wchodzi sobie przez Emuola, natomiast Paladin oraz Swords wchodzą sobie dołem pod klatą i wtedy Paladin blokuje wejście, lub jeśli biegną na tyle szybko, że potwory gdzieś tam nie zdążą za nimi wejść, to możecie sobie rzucić tam krzaczka czy tam Magic Walla, no i w ten sposób wzbijacie sobie tutaj klatę przy tym korytarzu. Po zbiciu tej klaty biegniecie korytarzem w lewo, gdzie będziecie bić drugą klatę. My to ją nazywamy paladynową, ale to dlatego, że na wyższym levelu bije się troszkę inaczej. No i parę razy się zdarzyło, że paladyn tam po prostu zakończył swój żywot. Natomiast w tej wersji znów Knight oczywiście wbiega do tego jakby małego przedsionka. Warto, żeby podbiegł najpierw na północną część pokoju, ponieważ tam są schowane obok schodów 3 potwory i żeby po prostu przeszły one na niego. Wtedy ustawia się tak jakby przy skrzyżowaniu. Może się akurat w tej wersji, którą wy tutaj widzicie na ekranie, stoi bardziej po lewej stronie, jednak może też stanąć o kratkę w prawo, wtedy po prostu Swords, który luruje z południa potwory, czy Paladyn, będzie wchodził drugą stroną. I oczywiście po przylurowaniu potworków Paladyn staje na rogu, tak aby zablokować przejście potworom, aby nie mogły po prostu dochodzić do magów, tylko mają sobie dochodzić po kolei do Knighta, jak pozostałe potwory będą ginąć i to jest też taka dość bezpieczna klata. No tu generalnie jeśli czasami coś się podkleja, no to może się troszeczkę narobić bigosiku, no jednak raczej nie powinno to wam w tej konfiguracji sprawiać większych problemów. Następna klata będzie na południe stąd. Przynajmniej na tych mniejszych levelach, jeśli póki jest wam będzie wyrabiał, to pomijacie schody i ustawiacie sobie po prostu klatę na południu przed korytarzem. Tak jak mówię, na takich 400, 500 levelach, bijąc w ten sposób spokojnie powinien wam wystarczyć. No i zbijacie sobie normalnie 8 tutaj przed korytarzem i jeszcze ewentualnie gdzieś tam MS czy Paladyn może z korytarza wyciągnąć potwory. Biegniemy znów na południe. Ustawiamy sobie krzaczki i Magic Wall przy wyjściu z korytarza i zlurowujemy wszystkie potwory z tego pomieszczenia. W międzyczasie Knight wyciąga potwory z korytarza na południe, ustawia nam się przed naszymi Magic Wallami. Paladyn w międzyczasie blokuje przejście między Magic Wallami, tak aby te potwory nie dochodziły do magów. No i zbijamy sobie kolejną tutaj 8, no zazwyczaj tu jest troszeczkę ponad 8 potworów, jednak to niedużo. Biegniemy znów korytarz na południe i w prawo.
To jest klata, która jest tak naprawdę na niskich levelach najniebezpieczniejsza, ponieważ są tutaj 2 ink bloby. I po prostu te ink bloby bardzo, bardzo mocno biją. Takiego małego maga to z obszarowych czarów mogą ściągnąć nawet tylko w momencie, kiedy będzie przebiegał obok tych ink blobów. No a do tego bardzo mocno biją Knighta, więc na niższych poziomach, jeśli mamy tutaj falconowego shielda, to warto sobie w niego wrzucić odporność na ziemię dodatkowo. Zawsze to troszeczkę nas tutaj poratuje. No i po zbiciu tej klaty wchodzimy po schodach, biegniemy na północ. Knight zatrzymuje się na środku skrzyżowania, druid zluruje z lewej, paladyn ciągnie te potwory, które są przy schodach z dołu, natomiast MS z prawej. Knight musi rzucić na rogu oczywiście Magic Walla właśnie, żeby w momencie, kiedy tam potworki się zbiorą, zostało jeszcze przejście dla MS-a i dla paladyna, oraz żeby po prostu te potwory wam się nie wylewały po prostu do was. Oczywiście zostawiamy sobie krzaczka też druidem, tak aby po prostu zablokować drugą stronę. Jeśli to się nie uda, no to oczywiście będzie trzeba tam stanąć albo druid, a później kiedy przybiegnie, to MS tam staje na tym SQM-ie, żeby po prostu te potwory się do was, które są w nadmiarze, nie wlewały. No i to jest tak naprawdę całe kółko w wersji łatwiejszej dla niższych leveli, które nie powinno wam sprawiać jakichś większych problemów. No jest w miarę bezpieczne, w miarę łatwe i na w miarę niskich poziomach możecie sobie w ten sposób bić. Tak naprawdę jedyne, o czym musicie tutaj pamiętać, to żeby w odpowiednie miejsca rzucać wole i krzaki, a także oczywiście, żeby zmieniać na czas magma amulety, kiedy się kończą, no bo zwłaszcza na tych mniejszych levelach, w momencie, kiedy zwłaszcza Knightowi skończy się magma amulet, to prawdopodobnie może zostać wystrzelony na tak zwaną bułę i zginąć. Natomiast przejdźmy sobie teraz do sposobu bicia na większych levelach. Różnica będzie dość znacząca ze względu na to, że będą po prostu lurowane dużo większe pule, dużo więcej potworów będziemy bić naraz. Więc troszeczkę będzie się tutaj metodologicznie to różnić. Oczywiście standardowo zaczynamy sobie przy save spocie od main rooma. Tak jak w poprzednim przypadku, różnica jest taka, że tym razem nie będziemy bić tego po lewej, natomiast po prawej stronie pokoju, dlatego że tym razem nie odlurowujemy talesów, a zbijamy te talesy. Dlatego Knight ustawia się po prawej, druid wbiega po prostu do korytarza za Knighta i tak naprawdę Knight blokuje klatą wejście do korytarza. Warto, żeby sobie druid w momencie, kiedy wbiega do korytarza po prawej, żeby zostawił krzaka w prawym rogu, tak aby potwory się za nim nie wlały, natomiast Knight powinien rzucić Magic Walla w dolnym rogu, żeby wtedy po prostu tak jakby stworzyć druidowi save spota. Natomiast oczywiście MS luruje z korytarza na południu potwory, zaś paladyn z całego rooma. I tak wygląda mniej więcej zbijanie tej klaty. Kolejną klatą znów biegniemy w lewo na paladynową i tym razem Knight ustawia się na środku, w miarę na środku pod ścianą, rzuca Magic Walla na północny róg swojej klaty. I w międzyczasie reszta teamu luruje potwory, te, które były w korytarzu oraz te, które są w korytarzu na południu, po czym magowie ustawiają się pod ścianą, druid przy Magic Wallu, natomiast MS tak jakby zamyka druida, żeby nie dochodziły do niego potwory, a paladyn dokleja się obok klaty z pozostałymi potworami. Kolejną klatę znów biegniemy na południe, tylko tym razem wbiegamy na balkony po schodach do góry. Knight musi wyciągnąć potwory z korytarza po lewej stronie i tam też się ustawia, rzucając Magic Walla w rogu, tak aby pozostawić wejście dla magów, żeby żaden potwór nie zablokował. Natomiast magowie lurują z prawego korytarza oraz z północnego korytarza. Musicie się tutaj zsynchronizować ze sobą,
tak żeby wbiec razem potem za klatę do korytarza po lewo. Natomiast w międzyczasie Paladyn luruje z południa i też ustawia się w tym samym miejscu i tak zbierze tę klatę. Teraz kolejna klata. Knight z MS-em raszują po prostu na południe i przebiegają, tak jakby pomijamy tą klatę, którą wcześniej tutaj zbijaliśmy 8, natomiast Paladyn z druidem przelurowują te wszystkie potwory, ciągną do następnego pokoju. Knight ustawia się przy południowym wejściu, standardowo Magic Wall po prawej stronie w rogu, tak aby zostało tam wejście dla MS-a, natomiast Druid z Paladynem wchodzą lewą stroną i Paladyn po prostu blokuje przejście na rogu, tak żeby się te potwory nam nie wlewały. MS po wbiegnięciu i zdurowaniu północy pokoju ustawia się tak samo w prawym rogu, też żeby potwory się po prostu nie wlewały. No, kolejna klata, czyli ta, gdzie mamy 2 inkbloby, no tutaj nie ma to, nic nie kombinujemy, po prostu ją zbijamy i biegniemy dalej na skrzyżowanie. No i tak naprawdę na skrzyżowaniu bijemy w zasadzie tak samo, z tym, że tutaj już zamiast rzucać sobie krzaka czy Magic Walla, to po prostu blokujemy ciałem, tak aby nie tracić tury na te krzaki czy wole. Druid luruje lewą, Paladyn południe, MS prawą stronę. No i zbijamy to wszystko na środku skrzyżowania. I to jest tak naprawdę ostatnia klata, chyba że mamy już takie levele i takie obrażenia, że brakuje nam respa. Wtedy stąd biegniemy jeszcze w prawą stronę korytarzem na prawą klatę, która jest dosyć w późniejszym etapie no, może być niebezpieczna, ponieważ jak zlurujemy sobie tutaj talesy oraz inki z pokoju po prawej stronie, no to ta klata bije czy to Knighta, czy Paladyna, który się musi tutaj dokleić, bo trochę tych potworów się robi. No i to jest taka dodatkowa klata, którą możemy zbić, jeśli brakuje nam respa. Natomiast jeśli resp wam wystarcza, to jej po prostu nie bijcie, bo jeśli nie macie wystarczająco dużo dipsa, to będzie wam ta klata tylko zaniżać expa zamiast go podnosić. Dokładamy ją tylko w momencie, kiedy przestają nam te podstawowe klaty wystarczać i nie wyrabia nam respawn. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o kółka, w jaki sposób biegamy po respie. Pamiętajcie tutaj oczywiście o tym, żeby blokować potwory, żeby wam się nie wlewały, bo naprawdę można sobie narobić bigosu. Pamiętajcie o zmienianiu magma amuletów. Raczej nie polecam biegania tutaj w jakichś teurgikach czy kolarkach, bo po prostu może was to trochę zawieść i łatwo paść, bo z takim 700, 800 czy nawet 900 magiem można się naprawdę na lipce zdziwić, kiedy amulet się skończy. Można dostać lekki wystrzał. Oczywiście uważajcie też na inkbloby, no bo też biją obszarowo i to biją mocno. I tak naprawdę to jest wszystko tutaj, czym mogę się z wami podzielić, jeśli chodzi o bicie ognistej biblioteki. Ja tego respa naprawdę polecam. Przede wszystkim dlatego, że jeśli ktoś oglądał moje streamy, to mógł zauważyć, że resp z levelem po prostu ewoluuje, zmienia się sposób wraz ze wzrostem waszego poziomu, umiejętności. Również zmienia się sposób bicia respa, zwiększają się cyfry, zwiększa się X, zwiększa się profit oraz nie jest to takie monotonne, no bo co jakiś czas ten sposób bicia respa się tak jakby rozbudowuje, wchodzicie na wyższy poziom wtajemniczenia i bijecie to w coraz bardziej wydajny, natomiast też bardziej niebezpieczny sposób, ale też dzięki temu tak bardzo się to nie nudzi. Ja mam zabite 150 000 ognistych książek i nadal lubię Firelipkę, mimo że już przenieśliśmy się w międzyczasie na energię. A na dzisiaj to już wszystko. Ja się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście na streamy na Twitchu. I jeśli oczywiście o czymś zapomniałem, to napiszcie w komentarzu. Też dajcie znać, jak wam się podobał ten film. No i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.